Tada, tada, słuchajcie, elewacja ogrodu zimowego Dom i Drewno finalnie zakończona. Wydaje mi się, że tutaj już nie będę musiał nawet jednego wkręta tutaj wkręcić. Jest wszystko zakończone i o to chodziło. Teraz możemy oczywiście zabierać się za kolejne etapy. Tutaj widzicie na dole jeszcze jest membrana wypuszczona na tą taką bąbelkową, nie wiem jak to się nazywa, taką folię, która okrywa fundament. I tutaj będzie później podsypana ziemia, będą się tutaj różne rośliny pojawiać, ale to już zadanie Litki, ona się w tym lubuje. Myślę, że ten etap pracy zajął nam najwięcej czasu. Po prostu tutaj godziny uciekały jedna za drugą, dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Wstawienie tych ramek. Mamy 9 okien, czyli 9 zupełnie takich customowych ramek. Każda odległość tutaj była pomierzona, wykonane ramki, tak żeby wstawiając te słupy pionowe, idealnie to przycisnąć, dokręcić i tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć, słuchajcie, że czy bym się bawił z tym w ten sposób drugi raz? No wydaje mi się, że tak chyba. No tutaj raczej szybszej metody póki co ja nie znam. Jeśli macie, to liczę na wasze tutaj podpowiedzi, jak w takim wyglądzie wykonać to szybciej. Całość jest zrobiona z modrzewia i deski te elewacyjne, jak i te słupy. Te słupy, słuchajcie, to były deski, które leżały, kurczę, nie wiem, z odbudowy domu. 15 lat. Szerokie, piękne deski, ale w tej szerokości również nie wszystkie udało się wybrać. Nawet jeśli taka szeroka deska była, to trzeba było ją rozciąć, żeby na przykład usunąć takie wzdłużne pęknięcia. Bardzo często się to w modrzewiu pojawia. Takie kreseczki dosłownie idące przez całą deskę. Oczywiście kolejną rzeczą, taką skazą są te takie czopy żywiczne. Również to żeśmy wycinali. Czasami było użyte fleki, czyli takie drewniane kołki, ale bardzo rzadko. No bo chodziło, żeby tutaj, kurczę, no wiecie, tu jest 20, 40, ta jest chyba, no wszystkie, około 40-45 cm. Więc mamy 4 takie narożniki. Zobaczcie te deski, które, no, dobre 3,5 metra w górę. Duże, długie dechy i trzeba było to wybierać. Wybierać, rozcinać i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Słuchajcie, chodzę. Znalazłem jeden wkręt za drzewem. Tam muszę głowicę kątową wziąć. Tu. Wy tego nie widzicie, ale znalazłem jeden wkręt. Widzicie? Takie Jarek ma oko. I tyle. Jeden minus właśnie, że teraz jeszcze tutaj nie ma tych roślin, które by odbijały troszeczkę wodę. Za chwilę będą ściągane te wszystkie rynny, więc tutaj ekipa wchodzi na dach, czyli ta kolejna seria. Widzicie, strasznie dużo pracy takich remontowych na tych wakacjach, ale mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach się to wszystko zakończy i jesień, zimę już będziemy mieli te wszystkie remonty finalnie zamknięte, czyli wyloci rynna, bo tutaj zobaczcie, też nie ma na przykład rynny spustowej, woda ewidentnie się odbija, no i znowu piasek na elewacji, nie? Średnio, ale modrzew, genialny gatunek, jeśli chodzi o takie warunki jak tutaj. Jeśli tutaj by, nie wiem, jakoś waliło tak bardzo słońce, no to bym się troszeczkę może o to obawiał. Ale tak jak tutaj mamy więcej cienia niż słońca, to myślę, że tak z 5, 7, 10 lat ta elewacja nie będzie tknięta, nie ma takiej potrzeby. No, mamy doświadczenie z domu. W domu dokładnie było to samo i nie dotykaliśmy tego. Wszystkie te szczeliny, tak, czyli powietrze sobie wchodzi dołem. No tutaj nie ma za bardzo gdzie krążyć, no wchodzi tylko dołem pod elewację. Tam są oczywiście te siatki pozakładane, są również siatki pozakładane u góry, czyli jest tam powietrze doprowadzone do góry. Na górze dachu, na ogrodzie zimowym również są kratki wentylacyjne, więc to powietrze sobie może tam hulać.
ale nie mogą wchodzić gryzonie. Trzeba tutaj pamiętać, że żyjemy w lesie i kuny i te wszystkie inne myszy, słuchajcie, jest tego mnóstwo tutaj dookoła i trzeba o tym pamiętać. Wchodzimy do środka, nie? Wchodzimy do środka z pracami. Nie wchodzimy tutaj, bo na razie tam jest bajzel i nie ma z czego oglądać, ale kolejny etap, od razu Wam powiem, że za 3 dni pojawia się ekipa i zakładane będzie ogrzewanie podłogowe. Następny etap będzie również drewno na podłogę zakładane. Zapraszam Was serdecznie. I kolejny etap będzie jeszcze karton gips i jeszcze jedną rzecz, którą wymyśliłem, która będzie również dla mnie i dla Arka czasochłonna, pracochłonna, ale to zobaczycie, jak będzie to zrobione. Dobrze, więc dzisiaj tylko takie krótkie podsumowanie tej długiej i żmudnej pracy, ale cieszę się bardzo, że jest to zrobione. Efekt wydaje mi się, że naprawdę mówi sam za siebie. Mi się podoba. A jak Wam? Dziękuję serdecznie i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć. To słuchajcie, jeszcze po skryptum, bo pomyślałem, że jeszcze Wam pokażę to z ręki. Będzie może troszeczkę lepiej widać. Tak, widzicie, tutaj wszystko jest dokładnie spasowane, przycięte, wyliczone, docięte, poprawione i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, naprawdę tego było dużo. Tutaj. Haha, no to dobra, to jeszcze Wam coś pokażę. Widzicie taras. Taras, który się rozwali zaraz. Dobra, tutaj również rama. No i tutaj jest to okno otwierane. Także tak to wygląda. Dobra. Robi wrażenie, mam nadzieję, nie? Mi się to naprawdę bardzo, bardzo podoba. To, że to po prostu jest wszystko spasowane, nie? Że nie ma tutaj niczego, co odstaje, gdzieś jakieś, nie wiem, sęki wypadające, czarne i tak dalej. Tam jest ten wkręt wystający. No i same deski. Zobaczcie, od góry do dołu. Piękne, piękne modrzewiowe dechy. To też robi wrażenie, że te dechy są po prostu bardzo ładne. Tak. Tam u góry również wszystko ładnie popasowane. Tutaj. No to tyle. Będzie mnie widać? Na razie, cześć.